Nazywam się Wojciech Domin, jestem prezesem zarządu firmy Domino Wood S.A. Jesteśmy producentem drewna klejonego do produkcji stolarki otworowej, szeroko pojętej, czyli okna i drzwi drewniane, ale też jakichś elementów mebli, czy też galanterii drzewnej. W 2010 roku zaczynaliśmy naszą przygodę z produkcją drewna klejonego w innej lokalizacji i były też tam maszyny już Weininga, które dzierżawiliśmy. Była tam strugarka Hydromat i linia do łączenia na mikrowczepy Turbo S. Początki nie wyglądały tak, jak to ma miejsce dzisiaj. Dużo było takiej, można powiedzieć w cudzysłowie, ręcznej roboty. Na przykład optymalizacja tarcicy, czyli wycinanie wat. Odbywało się na takich pojedynczych, prostych pilarkach. Po 2 latach żeśmy uznali, że tam nie ma miejsca na rozwój i postanowiliśmy wybudować nową fabrykę. W 2014 roku uruchomiliśmy pierwszą halę produkcyjną w tej lokalizacji, w której obecnie jesteśmy. Przy uruchamianiu tej nowej fabryki drewna klejonego Weining dostarczył do nas 2 linie. Jedna linia to była linia do optymalizacji tarcicy, gdzie detekcja wad polegała na wykrywaniu kredy fluorescencyjnej, czyli manualnie pracownicy stawiali kreski na tarcicy, i później pilarka to wycinała w odpowiednim miejscu. Druga linia to była linia do łączenia drewna na mikrowczepy, która nomen omen jeszcze pracuje do dzisiaj. Jak sobie przypomnę historycznie, to jak zaczynaliśmy w ogóle naszą przygodę, to wtedy produkowaliśmy jakieś tam 300 m3 tych naszych wyrobów miesięcznie. Dzisiaj to jest tam minimum 1200. Nasza najświeższa inwestycja, czyli to obrzynanie tarcicy, to taką liczbą 12 pracowników wykonywaliśmy załóżmy 1000, żeby nie podawać szczegółowych informacji wydajnościowych, natomiast dzisiaj ten 1000 robimy 4 osobami. Jakby patrząc historycznie na te inwestycje, które tam z firmą Weining żeśmy zrealizowali, to przede wszystkim dużo tej takiej pracy fizycznej, ciężkiej wyeliminowaliśmy. Wyeliminowaliśmy też dużo takiej pracy manualnej, ludzkiej, gdzie potrzebny jest ten zmysł, potrzebne są zmysły, które w ciągu zmiany produkcyjnej to robią się coraz słabsze. Jeżeli chodzi o te nasze inwestycje i współpracę z firmą Weining, 3 rzeczy. Wydajność drewna, bo to jest jakby pierwszy element. Drugi to wydajność samego urządzenia, czyli ilość wyprodukowanego wyrobu czy operacji w jednostce czasu, i później ilość miejsca, jakie potrzebujemy na to, żeby daną linię zamontować. Powierzchnie produkcyjne, szczególnie gdy jest drewno suche, muszą być ogrzewane i to jest duży koszt zarówno przy budowie, jak i później przy użytkowaniu, więc spotykamy się w miejscu, gdzie firma Weining mówi, że zrobi to, czego my chcemy, i finalnie rzeczywiście tak wychodzi. Nasi odbiorcy stawiają nam bardzo wysokie wymagania. My na rynku jesteśmy znani jako taki producent bardzo wysokiej jakości tych produktów, które wytwarzamy. Ja w zasadzie nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli tą jakość zrobić i później utrzymać na urządzeniach jakichś przypadkowych producentów. Mniej więcej od 2015 roku, jak przystępujemy do jakiejś inwestycji, to porównujemy te nasze zapotrzebowania na linie, na urządzenia z innymi firmami, ale zazwyczaj na jakichś porównaniach i próbach to się kończy. Co jest wyjątkowego w maszynach Weining. Takim jak pamiętam od zawsze i chyba to się nigdy nie zmieniło, to firma Weining jest takim pionierem, jeżeli chodzi o obróbkę drewna litego. I tutaj w ostatnich latach coś się pojawiło, natomiast firma Weining za bardzo nie ma konkurencji, jeżeli mówimy o jakichś naprawdę topowych urządzeniach, topowych obrabiarkach, które dają i wydajność, i jakość. Poza tym są to urządzenia trwałe i rzeczywiście zbudowane na długie lata eksploatacji i naprawdę przy dużych wydajnościach. Są urządzenia, które mają już po 11 lat, patrząc od tego 2014 roku i ciągle to pracuje. Zatem to są dość intuicyjne, proste w obsłudze urządzenia. Nie ma tam zbyt nic skomplikowanego. I oczywiście to, co ważne jest w każdym przedsiębiorstwie, to bezpieczeństwo pracy. Weining akurat naprawdę dużą wagę przykłada do tego, żeby warunki pracy były bezpieczne i w ich przypadku naprawdę trzeba się postarać, żeby zrobić sobie krzywdę. Na liniach firmy Weining
Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek zdarzył się jakiś wypadek. Jeżeli chodzi o wszelkie problemy techniczne, jakieś awarie, jakieś potrzeby do szkolenia, to przez ten już okres czasu wypracowaliśmy takie metody, że w zasadzie współpracujemy z nimi trochę jak w rodzinie. No i my nie musimy czekać, żeby gdzieś tam dostać jakieś wsparcie. W zasadzie reakcja jest natychmiast.